Spokój nie polega na zagwarantowaniu sobie sterylnego otoczenia. Spokój rodzi się z tego, że nasza odporność jest na tyle silna, że jesteśmy sobie w stanie poradzić z sytuacjami, które są trudne, z osobami, które mają zachowania toksyczne, z kontaktami, wymianami interpersonalnymi, które, nazwijmy to, są mniej niż satysfakcjonujące. I właśnie na tym polega to, że ten sposób myślenia, że przestawiamy się jak ich zmienić, jak poradzić sobie z tą osobą, bo ona robi to i tamto, ona powiedziała mi i ona zrobiła taką minę, a przechodzimy bardziej do myślenia o sobie w kategoriach, jak mogę siebie wzmocnić, jak mogę zbudować system odpornościowy, który mi pozwoli poruszać się w trudnych sytuacjach i jednocześnie czuć się okej. Jednocześnie nie rozchorować się po takich kontaktach. To troszeczkę tak jakby gdzieś można by było powiedzieć, że to działa jak zwyczajny system odpornościowy. Czyli nie możemy, to jest nierealne, żeby żyć w świecie, w których nie ma wirusów, w którym nie ma wirusów czy bakterii, czy innych zagrożeń. Natomiast naszym zadaniem, ponieważ to nie podlega naszej kontroli ani wpływom, więc naszym zadaniem stanie się budowanie odporności. Czyli co ja mogę zrobić, żeby siebie wzmocnić, skoro nie mogę żyć w sterylnym świecie. I można to przenieść na zdrowie fizyczne, ale i także zdrowie emocjonalne. I dzisiejszym filmem właśnie to zrobimy, czyli zastanowimy się, ja Ci podam 2 punkty, 2 kroki, jak wzmocnić to swoją odporność psychiczną. No to zaczynamy. Krok numer 1. Wzmocnij swoją skórę, czyli granice emocjonalne. Mówi się często, że żeby poruszać się w tym świecie, trzeba mieć grubą skórę. Otóż nieprawda. Niekonieczna jest gruba skóra, natomiast faktycznie dobrze jest mieć zadbaną i zdrową skórę, którą pielęgnujemy, a dzięki temu ona jest odporna na to, co właśnie jest na zewnątrz, ale jednocześnie czuje dotyk i jest w stanie coś właśnie poczuć i do siebie dopuścić. Więc chodzi tutaj o to, że ta skóra, jeżeli chodzi o emocjonalne życie, jest naszą odpornością. I teraz możemy sobie zadbać o to, właśnie żeby ta skóra była na tyle elastyczna, ale jednocześnie zdrowa, żeby przyjmować to, co czasami jest trudne. No i weźmy sobie taki przykład, że ktoś do ciebie dzwoni i ma do ciebie pretensje, że ty nie zadzwoniłaś. Nie? Taka prosta piłka, która myślę, że bardzo często występuje w przeróżnych relacjach, tak i rodzinnych, jak i nawet wśród przyjaciół czy znajomych możesz się z tym spotkać. No i co? Ktoś do ciebie dzwoni i ma wielkie pretensje. Dlaczego ty nie dzwonisz? I zaczyna ciebie atakować albo robić jakieś manipulacje w stylu no ja tu jestem że tak na ciebie czekałam i chciałam ci coś opowiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Okej. Co z tym robimy? No, musimy sobie oddzielić, gdzie jest tutaj prawda o tobie, a gdzie jest prawda o tej drugiej osobie, o tej drugiej stronie. Czyli musimy sobie, to wzmocnienie siebie, swojej własnej pozycji będzie polegało na tym, że będziemy ze sobą rozmawiać i zastanawiać się, co tu jest o mnie, a co tu jest o niej, tej drugiej osobie. No i zostaniemy przy tym przykładzie. Ktoś do ciebie dzwoni i mówi w pretensjach, że ty nie dzwonisz. I to jest ten moment, w którym być może ty jedyne, co słyszysz w głowie, to jest atak na siebie. Czyli przyłączasz się do tej osoby. Ona ciebie atakuje i ty zaczynasz razem z nią siebie atakować. Czyli na przykład stwierdzasz, no faktycznie jestem okropną córką, jestem okropną przyjaciółką, jestem kimś w ogóle okropnym, człowiekiem okropnym. Okej. Dobrze, że to w ogóle jesteś w stanie wyłapać. Jeżeli tak jest, to już sobie pogratuluję, ale dlatego, że dzisiejszym filmem wzmacniamy siebie, no to tutaj jeszcze dociskamy hamulec, zatrzymujemy się na chwilę i zastanawiamy się. Oddzielamy, co jest jej, a co jest moje. Czyli gdzieś to,
co ta osoba nam przedstawia, bardzo dużo mówi o niej. O jej potrzebach, o jej ograniczeniach, o jej wymaganiach, oczekiwaniach, o jej emocjach. I to jest ten moment, żeby sobie wcisnąć hamulec i powiedzieć, co to mówi o niej? Być może nawet nie musisz odpowiadać na to pytanie, ale sama depersonalizacja, czyli taki mechanizm na zasadzie dystansowania się, to nie jest takie osobiste do mnie, tylko ta osoba coś o sobie przedstawia swoim komentarzem, a nie po prostu mnie atakuje. Ona sobie tutaj maluje jakąś wizytówkę i ta wizytówka jest tylko o niej, a nie o tobie. Czyli możesz sobie pomyśleć, ona mi teraz przedstawia swoje potrzeby, swoje oczekiwania, swoje poglądy, swoje opinie na temat świata i relacji z innymi ludźmi. I możesz iść krok dalej i sobie określić, w jej opinii to, że ktoś do niej nie dzwoni, jest dla niej wielkim problemem. Być może w związku z tym czuje się bardzo osamotniona. Być może oczekuje od całego świata, żeby do niej dzwonił, żeby nie czuć tego osamotnienia. I teraz już mamy obraz tej osoby, która ona przedstawiała. Zauważ, że w tym momencie ten obraz zupełnie inaczej wygląda niż jestem fatalną córką, przyjaciółką, nie wiem kim tam jeszcze. Tylko mamy obraz tej drugiej osoby i oddzielamy, bo ona swoimi słowami tak de facto definiuje siebie, a nie ciebie. I to jest pierwszy filar odporności psychicznej i odporności w kontaktach z innymi ludźmi, kiedy nie bierzemy ich słów, ich zachowań, ich reakcji tak bardzo mocno do siebie, bo to nie jest o tobie. To jest bardzo mocno mówiące o nich. Podobnie jak przełożę to, skoro jesteśmy na internecie, na internet, czyli jakiekolwiek komentarze, które są zgryźliwe, kąśliwe, gdzieś w jakiś sposób atakujące. One bardzo mówią dużo o atakującym, a nie atakowanym. Bo jedną rzecz można naprawdę zinterpretować na przeróżne sposoby i na przykład, podam ci przykład żywy z mojej działki, z mojego kanału. Tutaj leży piesek, chyba go nie widać. Zakłócę na chwilę jego spokój, tutaj jest pyszczek. I ten pyszczek, ten piesek, który tutaj leży, równie dobrze może być powodem do komentarzy super pozytywnych, czyli na zasadzie, a gdzie piesek, a fajny piesek, co on tam robi i w ogóle. Powiedz więcej o piesku. I to jest jeden komentarz, który w tym momencie jest pozytywny do mnie. Natomiast też bywały takie, żeby w ogóle nie mówić o psie, żeby nie schodzić z tematów, żeby nie zwracać w ogóle na niego uwagi, a w ogóle to, co on tam robi, że nie powinien tam leżeć. No więc na marginesie to nie jest mój wybór, nie moja decyzja, tylko jej, że tutaj leży. Ale wracając do tematu, zauważ, czynnik jest ten sam. To nie definiuje tego psa. To nie definiuje tego, co tutaj widzisz na ekranie, tylko bardzo mocno pokazuje coś na temat odbiorcy. Pokazuje poglądy, pokazuje jakieś refleksje, jakieś uczucia. Tutaj akurat względem tak konkretnego tematu i neutralnego de facto, jakim jest obecność zwierzęcia na ekranie, ale oczywiście ta sama zasada, tylko że przykłady byłyby bardziej emocjonujące, możesz sobie przenieść właśnie na swoje życie. Czyli to, że ktoś ciebie zaatakuje, że nie dzwonisz za często. To, że ktoś cię zaatakuje, że rzekomo źle prowadzisz swój dom. Źle wychowujesz dzieci, źle pracujesz. Dokonujesz złych bardzo wyborów zawodowych. To wszystko, te wszystkie uwagi, one będą krążyć w powietrzu, tak jak powiedziałam we wstępie, trochę jak bakterie. Natomiast niektóre bakterie są dobre, niektóre są złe, oczywiście. Natomiast pracujemy nad swoim układem odpornościowym, żeby on był w stanie się w tym poruszać, ale jednocześnie nie rozchorować się. A przynajmniej nie tak często. Bo oczywiście też zakładamy, że choroby istnieją, a więc zakładamy, że niektóre kontakty mają prawo nas się zwalić z nóg i absolutnie pokonać. Tak czasami ma prawo być. To też nie jest nic złego.
Natomiast patrzmy gdzieś na swoje osobiste, subiektywne statystyki, które mówią, każde spotkanie, jakiekolwiek, ktokolwiek zrobi krzywą minę, to już leży na łopatkach. Czy czasami się tak zdarza, ktoś mi gdzieś tam już powie tak mocno, że mi pójdzie w pięty i może to trochę odchorować. Tak, to są dwie inne wersje, dwie inne opcje. Oczywiście kierujemy się na tą drugą, dlatego właśnie mówię o tym, by mocno rozdzielać i nie brać tak mocno do siebie poprzez to zastanowienie, ja się tego boję, na przykład gdzieś już się spięłam, gdzieś już wzięłam to do siebie, ale wciskam ten hamulec tak, jak potrafię, po to, żeby się zastanowić, co to za obrazek ta osoba tutaj narysowała o sobie, nie o mnie. Bo często ten czynnik, tak jak na przykład z psem, jeden ten sam czynnik ma prawo wywoływać mnóstwo różnych reakcji, tak samo i twoje dzwonienie, niedzwonienie ma prawo wywoływać mnóstwo różnych reakcji. Od tych super negatywnych po neutralne, po pozytywne. Po pozytywne na zasadzie im dłużej się nie widzimy, tym bardziej ze sobą tęsknimy i fajnie się potem rozmawia. No też tak można na to spojrzeć. I chodzi o to, że oddzielajmy te od razu jakieś epitety, etykietki, które chcemy na siebie nalepiać, ponieważ ktoś coś powiedział, od tego, co ta osoba mówi i co ta osoba o sobie pokazuje, wybierając taką, a nie inną wypowiedź, dobierając takie, a nie inne słowa i ekspresję, wybierając oczywiście temat, do którego się odwołuje. I w ten sposób, jeżeli każdą uwagę, czy jakiś sposób interakcji przestajesz to interpretować jako bardzo ważne źródło informacji o sobie, a bardziej gdzieś to się staje źródłem informacji o kimś innym, to w tym momencie twoja reakcja jest inna. Ten stres towarzyszący, a co on o mnie napisał, co on o mnie powiedział, neutralizuje się. Nie musi spadać do zera. No nie, zapominamy o tym. Ale jednak traci na swojej sile. I co się dzieje? No ty odzyskujesz spokój, a twoja odporność rośnie. I przecież o to nam chodzi. To był pierwszy punkt, przechodzimy do drugiego. Buduj zaufanie do siebie. Oczywiście nie zbudujemy swojej własnej siły wewnętrznej, odporności, o ile sobie nie zaufamy. Podobnie się ma rzecz, jeżeli komuś nie ufasz, no to trudno, żeby twoja relacja z tą osobą była silna, mocna, niezachwiana. Tak samo się tyczy to budowania relacji ze sobą. No i teraz pytanie, jak zbudować to zaufanie do siebie? Jak mieć to zaufanie do siebie? I tutaj pojawiają się różne kwestie, mogą się pojawiać różne wątpliwości. Na przykład być może gdzieś tutaj pojawiać się takie, ale jak ja mam zaufać sobie, jeżeli na przykład nie umiem rozróżnić, czy to, co mi przyszło do głowy, to jest faktyczna, jakaś obiektywna, względnie obiektywna prawda, czy to jest tylko i wyłącznie moja interpretacja? Jak ja mam sobie zaufać, jeżeli nie wiem, czy moje emocje, które gdzieś się wzburzyły na skutek jakiejś interakcji, czy tego, że ktoś ci zwrócił uwagę, że rzadko dzwonisz, to te emocje są na miejscu, czy może one są tylko takim przejawem na przykład wysokiej wrażliwości? Jak to rozróżnić, nie? Co tutaj się dzieje, a co się trochę dzieje bardziej w środku? No więc absolutna podstawa. Jeżeli chcesz z kimś zbudować zaufanie, musisz się z tą osobą pospotykać. Musisz wymienić sporo godzin przegadanych, żeby tą osobę poznać, zauważyć, jak ona myśli, jak ona czuje, jak ona reaguje. Znowu, relacje z kimś innym, tutaj te zasady relacji z kimś innym przenosimy na siebie. Czyli musisz się ze sobą pospotykać. Warto jest poświęcić sobie czas i nie skąpić na tym, a jak te spotkania mogą wyglądać. No, ja ci proponuję opcję, która jest najbardziej terapeutyczna, najbardziej pomocna i najbardziej konstruktywna, dająca najlepsze efekty. I tutaj jest, jeżeli chodzi o takie spotkania 1 na 1 ze sobą, to jest
kartka. To jest kartka papieru i długopis. Dlatego, że naprawdę bardzo trudno będzie ci to zrobić tylko w głowie. Czyli przerobić swoje emocje, przepracować swoje myśli, przyjrzeć się im, zyskać jakąś obiektywność. Jeżeli to się ma zdarzyć tylko i wyłącznie na podstawie myśli, które po prostu strzelają kilka lub kilkanaście na sekundę, lecą gdzieś, potem się urywają, potem zaczynasz nowy wątek, potem coś jeszcze cię rozprasza z boku, to się nie uda. To znaczy, strasznie trudna robota. Ja ci gdzieś nie polecam tego jako stały filar spotkań ze sobą i budowania zaufania do siebie. Kartka i to, co jest napisane, jest bardziej wiarygodne, jest rzetelniejsze, jest takie po prostu coś, co jest w eterze twoich własnych myśli, staje się faktycznie namacalne i do złapania na papierze. I tego potrzebujemy. Czyli potrzebujemy zeszytu, nie? I ołówka. Więc to nie jest aż taka wielka inwestycja. Myślę, że większą byłoby przekroczenie tej bariery na zasadzie nie mam czasu. Więc tutaj jest ewentualnie jakaś kwestia do przepracowania, ale naprawdę, jeżeli sobie postawisz to jako priorytet, jeżeli uważasz, że budowanie twojej odporności psychicznej, twojej siły do tego, żeby znosić i radzić sobie i zyskiwać spokój wewnętrzny w tym świecie, w funkcjonowaniu w tym świecie, jeżeli uważasz, że to jest priorytet, to czas się znajdzie. I to jest takie trudne do podważenia. I taka jest prawda. To gdzieś przyjdzie ten moment, kiedy odłożysz ten telefon, czy wyłączysz jakąś grę, czy cokolwiek innego, a poświęcisz sobie 5 minut albo 10, bo ja nie mówię, że to muszą być posiadowy na 10 godzin, nie? Tylko raczej celuj na krótkie spotkania, ale częste. Nie na perfekcję, ale na konsekwencje. Jeżeli tym się gdzieś pokierujesz, to będzie dobrze. Tylko, że co? Nie? Co robimy na tej kartce? No właśnie musimy sobie troszeczkę rozdzielić z tego, co jest obiektywne, a co jest subiektywne, bo w głowie to ma kształt bardziej kłębka drutu. No musimy sobie to rozdzielić, rozwinąć i zobaczyć, po prostu zobaczyć z boku, co jest subiektywne, co jest obiektywne. To jest prosty podział, nie? Czyli bierzesz tą kartkę, dzielisz na pół, masz 2 kolumny i piszesz, co się faktycznie wydarzyło, co sobie pomyślałam, jak to zinterpretowałam, co poczułam. Czyli obiektywne versus subiektywne. I to jest najprostsza rzecz do zastosowania, tak jak mówię, w 5 minut, w 10 minut, najlepiej po wydarzeniu. Nie zwlekaj aż tak długo, kiedy to wszystko gdzieś wygaśnie i stracisz kontakt jakby z tą sytuacją. Natomiast jeżeli chcesz ją przepracować, to warto nie to, że od razu jak to się wydarzyło, ale na przykład co się wydarzyło w pracy, wracasz do domu, sobie wieczorkiem bierzesz tą kartkę i robisz tą mega prostą kolumnę. Jeden kolumnę, drugą opisujesz, co się działo obiektywnie, co się działo subiektywnie. I to jest takie najprostsze narzędzie z możliwych, natomiast ale działa, często proste właśnie narzędzia są najlepsze. Ale na tym kanale stworzyłam inny film, w którym już bardziej szczegółowy sposób, i to też na zasadzie zapisania, tabelka, naprawdę nie mogę się nachwalić tego narzędzia, sama je bardzo mocno stosuję i ono pozwala spojrzeć na siebie i na sytuację inaczej i polega na tym, że tych kolumn jest troszeczkę więcej. Ale zaczynamy od tego, co w ogóle się wydarzyło, jakie są suche fakty, a potem przechodzimy sobie przez różnego typu aspekty myśli, emocji, interpretacji, opcji itd., po to, żeby znaleźć sobie gdzieś spokój w tej sytuacji i także opcje, jakie masz teraz do wyboru. Dlatego odsyłam cię do tego filmu. Będzie świetną kontynuacją właśnie tego narzędzia, którym budujemy sobie zaufanie do siebie, a przez to większą odporność w funkcjonowaniu w świecie. Zwłaszcza w świecie, w którym czasami się robi trudno. A że tak się robi, no to budujmy swoją odporność. Dlatego, że są wirusy i bakterie i nie wiadomo co tam jeszcze w tym powietrzu,
to dlatego dbajmy o siebie i budujmy swoją odporność fizyczną. W świecie psychologicznym to nie działa wcale inaczej. Jeżeli potrzebujesz gdzieś w tej kwestii właśnie budowania odporności lub jakiejkolwiek innej wsparcia, to zapraszam na spotkania 1 na 1. Też jest w mojej ofercie, ale także do newslettera, w którym budujemy tą odporność i budujemy swój wewnętrzny spokój raz w tygodniu, tylko że w formie pisanej, na którą zresztą można odpowiedzieć i gdzieś podzielić się swoimi przemyśleniami, a odpowiedzi trafiają prosto do mojej skrzynki, więc możemy się wymieniać myślami. A podsumowując, twoje zadanie tak de facto nie sprowadza się do tego, żeby biegać od człowieka do człowieka i korygować, nakładać korektę ich zachowań, czy tłumaczyć im, gdzie oni popełnili błąd i gdzie zachowują się karygodnie. Twoim zadaniem jest wzmocnić siebie na tyle, że ich działania, czasami niezbyt przyjazne i wręcz wrogie, nie mają aż tak dużej władzy nad tobą, żeby ciebie to nokautowało. I to jest zadanie, klucz, dlatego że ty nad tym masz dużo kontroli. Masz na to bardzo dużo wpływu, o wiele więcej niż na drugiego człowieka. Dzięki wielkie za uwagę. Daj mi znać w komentarzu, jak to jest z twoją odpornością emocjonalną, psychiczną, jak się w tym czujesz i który punkt zabierasz bardziej ze sobą na wynos. Każdy komentarz, każde kliknięcie, subskrypcja to jest wsparcie tego, co robię, więc z góry bardzo ci za to dziękuję, podobnie jak i poprzez wszystkie inne platformy, czyli Patronite i Buy Coffee. Wielkie dzięki za uczestnictwo w nich wszystkim osobom, które to robią. Bardzo, bardzo doceniam. A my widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.